Siema, jestem Mateusz. Witam w kolejnym odcinku z Hondy. Ostatnio skończyło się niezbyt pozytywnie, dlatego że nie mogłem odpowietrzyć przedniego hamulca. Motor nie odpalał i nie mogłem ustawić sprzęgła. Poza nagraniem spróbowałem znowu odpowietrzyć cały system przedniego hamulca. Odpowietrzyć, dalej leciały bąbelki. Pomyślałem sobie w końcu, że mam tego dość. Złożyłem wszystko, zakręciłem główny zbiorniczek i teraz po wciśnięciu przedniego hamulca coś jako tako hamuje, ale nie do końca, więc może musi się dotrzeć. Kiedy trzymam wciśnięty hamulec, no nie chce się zbytnio motor ruszyć, więc to chyba jest sukces. Więc skoro teraz przedni hamulec działa, to muszę rozwiązać problem tego, że motor przestał odpalać. Podejrzewam, że ma to związek z tym długim przewodem paliwowym, który założyłem i tym, że może się w nim jakieś powietrze chować. Naprawdę, akurat teraz coś jeździ. Inną opcją, i to bardzo prawdopodobną, jest, nie wiem czy widzicie, ale ten gaźnik nie do końca siedzi równo w tej gumie. A jeżeli gaźnik nie siedzi równo w krójcu, to za gaźnikiem dostaje się do silnika powietrze, przez co może dostawać za dużo więcej powietrza niż paliwa i nie się przez to odpalić. A przynajmniej taka jest moja hipoteza. I żeby ją sprawdzić, muszę to naprawić. Zauważyłem, że obudowa filtra, to całe, kiedy tu ją wkładam, opiera się o te kable, przez co nie może pod dobrym kątem, omijając to wycięcie, dojść do gaźnika. I myślę, że to może być jedną z głównych przyczyn tego problemu. Więc muszę to odpiąć i poprowadzić dołem, albo tak jak już teraz zrobiłem, tutaj założyłem na tą końcówkę i żeby jakoś tak przechodziło. Na pewno muszę odwrócić ten moduł, nie wiem od czego on jest, ale muszę go odwrócić o 180 stopni i wtedy ten kabel ucieknie tam na dół i będzie tu więcej miejsca, żeby obudowa filtra nie zahaczała o nic i nie wyginała gaźnika, żeby ten nie wychodził tam z tego krójca. No. Nie wiem, czy to ma sens, ale jest naprawdę gorąco i średnio chce mi się mówić.
Próbowałem założyć tą obudowę. Nie chce się założyć. Cała ta wiązka przeszkadza, która idzie do ogona. I ona chyba musi iść pod spodem tej półki. A to znaczy przekładanie wielu kabli. Dokręciłem ten gaźnik, ale światełko, ale znowu zaczął wychodzić, więc z tymi kablami tutaj to nie będzie działać. Więc muszę wszystkie te kable stąd wyjąć i przełożyć pod spodem, tam pod półką. A w dodatku leje się ze mnie pot tak mocno, że aż się świecę. Cudowna pogoda do roboty. Jeszcze w garażu. Myślę, że wszystko poskładałem tak, jak być powinno. Nie jestem jeszcze pewien sprzęgła, ale podobno jak silnik chwilę pochodzi, to olej tam dojdzie i coś tam. Zaraz to sprawdzę. Bo teraz będzie próbne odpalenie już na skręconym wydechu i wszystkim, co tam być powinno. Nie patrzcie na włosy, nieważne. Słońce świeci mi prosto w twarz, więc bez przedłużania idę próbować odpalić. Nie zagada. Znowu brzmi, jakby się coś rozładowało. Nie wiem, co mogę zrobić. Mogę podłączyć akumulator i wrócić za godzinę. A więc minęło kilka dni.
Honda znowu stoi na podjeździe, będę próbował odpalić. Co zrobiłem? Podłączyłem do ładowania akumulator. Miał ledwo 12V, chyba trochę za mało. Słońce mocno świeci, ledwo widzę siebie w ekranie. I co tu dużo mówić. Próbuję znowu. Udało się! Udało się! Honda działa! Odpaliła! Pierdzi, buczy, ale nie gaśnie. Póki co jest na ssaniu, bo nie chciała odpalić bez niego. Ale to chyba dlatego, że musi się nagrzać. I teraz bardzo ważne będzie obserwowanie temperatury. Co z nią będzie po prostu. Oczywiście, że zgasła, dlatego że tarcze są stare, olej jest stary, po prostu wlany byle jaki, sprzęgło jest niewyregulowane. To wcale nie dlatego, że nie umiem jeździć. Pomimo wrzucenia sprzęgła, biegi nie chcą się wbijać i trzyma na jedynce. I przedni hamulec w ogóle nie hamuje. Nie wiem, o co chodzi. Oprócz tego, że po wrzuceniu biegu i wciśniętym sprzęgle maksymalnie motor dalej ciągnie, to już na wbitym biegu w ogóle nie mogę dodać gazu. Nie ma w ogóle mocy. To jest chyba problem. Spróbuję zrobić to, co kiedyś mówiłem, czyli... Gdzie jest gaźnik? Tutaj. O, tam jest. Nie wiem, czy widać. Pewnie, że w ogóle nie widać. Ale... Stop. Trzeba podejść do tego na spokojnie. Mówiłem, żeby zrobić to, co... O.
już chciałem kiedyś zrobić, czyli zablokowanie w gaźniku tej złotej dyszy, która jest od podajnika oleju, bo nią może wchodzić lewe powietrze. Nie jestem pewien, czy to coś pomoże, ale aktualnie to jest jedyny pomysł, jaki mam. Co tu dużo mówić. Jeździ, skręca i jako tako hamuje. Honda oficjalnie stała się motorem, a nie tylko ozdobą w garażu. Już wjechałem z powrotem do środka. Porobiłem kilka kółek, żeby wszystko tam w środku się pokręciło, poruszało jak powinno. I to, co mnie niepokoi, to temperatura. Jest już prawie w połowie. Poza tym hamulce prawie że nie hamują i biegi nie chcą się wbijać. Biegi nie chcą się wbijać, a to znaczy, że będzie chyba trzeba zaglądać pod pokrywę sprzęgła. A te i inne rzeczy zobaczycie już w następnym odcinku, więc jak się podobało, to komentujcie, subskrybujcie. Dzięki za oglądanie. Ja byłem Mateusz. Honda postawiła swoje pierwsze kroki, pierwsze kilometry. Ja jestem ucieszony. Dzięki za oglądanie. Cześć.